przytulnym domu nie chodzi tylko o jego wygląd, ale to, jakim uczuciom towarzyszy przebywanie w nim. To emocje, które wywołuje w nas dana przestrzeń. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego będąc na przykład w bardzo eleganckim wnętrzu, które zostało niesamowicie dobrze zaprojektowane i urządzone, nie do końca czujesz się dobrze i komfortowo? Bez względu na to, w jakim stylu urządzony jest Twój dom, czy jest to nowoczesna przestrzeń, mieszkanie w stylu boho, japandi, klasycznym, czy jakimkolwiek innym, dzisiaj pokażę Ci uniwersalne triki na to, by Twój dom stał się miejscem przytulnym, w którym będzie Ci się miło spędzało czas. Dla tych, którzy są tu po raz pierwszy, ja jestem Kaja i na co dzień wraz z mężem prowadzę firmę Brain House, która zajmuje się tworzeniem inteligentnych domów i instalacji fotowoltaicznych. A zanim przejdę do omówienia konkretów, przypominam jeszcze o subskrypcji mojego kanału, wciśnięciu przycisku lubię to pod filmem oraz dzwoneczka, by być na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które na kanale będą się pojawiać. Oczywiście z góry bardzo Ci dziękuję za wsparcie. Nadmiar ostrych kantów, prostych linii i krawędzi w domu powoduje, że ludzie przestrzeń taką odbierają jako chłodną i odpychającą. A wnętrze raczej nie kojarzy się z przytulnym, wręcz przeciwnie. Prostota nie musi przecież przybierać aż tak ostrej i skrajnej wizualnie formy, bo można stworzyć proste i nowoczesne wnętrze, które będzie też przytulne. A żeby wiedzieć, jak to zrobić, warto obejrzeć ten film. By swojemu wnętrzu nadać przytulności, zawsze warto wprowadzić do niego obłe, organiczne kształty, które idealnie przełamią surowość i wpłyną też kojąco na nasze samopoczucie. Dlatego kompletnie nie dziwię się, że tego typu meble i dodatki ostatnimi laty zyskały na tak dużej popularności, bo ludzie zwyczajnie dobrze czują się w ich otoczeniu. I nie chodzi tu wcale o to, żeby nagle wymieniać wszystko, co ma się w swoim domu, ale o rozsądne i świadome przełamywanie tej surowości. Jeżeli w swoim domu masz dużo bardzo prostych i też kanciastych rzeczy, zacznij od wprowadzenia do niego na przykład okrągłych dodatków, takich jak na przykład wazony, tace, donice, misy czy też lustra. I zobaczysz wtedy, jak dużą różnicę one zrobią. Połączenie surowych i prostych form, które zmiękczane są tymi obłymi, organicznymi akcentami, to zdecydowanie mój klimat. Jest on różnorodny, ciekawy, i jak najbardziej przytulny. Ja na przykład w ogóle nie jestem zwolenniczką urządzania wnętrza, w którym są same obłe kształty, bo momentami mam wrażenie, że wyglądają one trochę dziwacznie. A Ty co o tym sądzisz? Podobają Ci się takie wnętrza, czy raczej nie? Ja, kiedy myślę o przytulnym domu, od razu do głowy przychodzi mi ładny zapach. I nie mam tu na myśli zapachów gotowanego jedzenia. Chyba że pieczone ciasto albo ciasteczka, ale zapach świec, wosków zapachowych, dyfuzorów czy też patyczków, i po prostu świeżego powietrza, które absolutnie ubóstwiam w domu. To pierwsza rzecz, którą tak naprawdę da się zauważyć, kiedy wchodzi się do domu. Jeżeli zapach jest przyjemny, to z automatu nam także robi się przyjemniej. Zwróć też uwagę, że trik ten stosowany jest na przykład przez galerie handlowe i różne sklepy, po to, by przyciągnąć klienta i sprawić, że we wnętrzu takiego pomieszczenia będzie się też on czuł dobrze. To trochę też tak jak z perfumami, których używa się dla własnej przyjemności, ale też i dla przyjemności osób, z którymi spędza się czas, bo przecież one również ten zapach czują. Ale z drugiej strony nawet najładniejsze wnętrze, w którym jest zaduch, powietrze jest po prostu ciężkie i też nieświeże, nie sprawi, że ma się ochotę w nim przebywać. Człowiek po prostu nie czuje się tam dobrze. Ten problem bardzo często jest też wyczuwalny na przykład w łazienkach, w których wiszą ręczniki, a ich wilgoć w połączeniu z brakiem odpowiedniej wentylacji czy też możliwości skutecznego ich wysuszenia powoduje, że nabierają one mało przyjemnego zapachu, który jest wyczuwalny nawet zaraz po wejściu do łazienki. I oczywiście im mniejsza jest ta łazienka, tym zapach ten jest też bardziej intensywny i bardziej wyczuwalny. Pusty dom nie jest przestrzenią, która w jakikolwiek sposób mogłaby się komuś wydawać przytulna. Puste ściany, brak mebli, brak dodatków to tylko tło do stworzenia własnego indywidualnego wnętrza. Jednak bardzo często, mimo zapełnienia go różnymi rzeczami, nadal wydaje się on być nieco mało przytulny. Zwróć uwagę, że w niektórych pomieszczeniach, do których wchodzisz i w których zaczynasz na przykład rozmawiać, pojawia się echo, a to z pewnością nie powoduje, że przestrzeń, w której przebywasz, jest przytulna. Jak dźwięk odbija się od ścian i w żaden sposób nie jest też tłumiony, to z pewnością nie jest to zachęcające. Echo kojarzy się nam z pustymi wnętrzami, często też bardzo dużymi, które są trochę odpychające. Jednak tak naprawdę w mniejszych wnętrzach też potrafi ono występować równie często. Dlatego zapełnienie danego pomieszczenia w tej sytuacji powinno ten problem rozwiązać. Genialnym trikiem na pozbycie się echa w domu jest oczywiście zainstalowanie zasłon czy też firan, bo materiały świetnie tłumią dźwięk, nadają wnętrzu miękkości i lekkości, i wyglądają też niesamowicie elegancko i przede wszystkim też przytulnie. Zresztą sprawdź sam, jak dane okno na przykład w Twoim domu wygląda bez zasłon oraz z zasłonami.
Echo to jedno, ale głucha cisza w domu to drugie. O ile nie pracuje się, cisza nie jest potrzebna na przykład do pełnego skupienia się, o tyle wnętrze, które jest kompletnie pozbawione dźwięków, nie daje też poczucia przytulności, a momentami bywa nawet trochę przerażające. Tutaj po raz kolejny odwołam się do przestrzeni publicznej. Kiedy wchodzisz na przykład do galerii handlowej, do sklepu, do butiku, restauracji czy też kawiarni, to w miejscach tych słyszysz przyjemną muzykę w tle. Daje ona możliwość rozluźnienia się, bardzo miłej atmosfery, która tak naprawdę w żaden sposób nie zakłóca Ci możliwości prowadzenia z kimś rozmów. Tak samo jest w przypadku domu. No i nie mam tutaj na myśli jakichś głośnych koncertów czy słuchania muzyki tak, że naprawdę ciężko jest nawet momentami usłyszeć własne myśli, ale przyjemnej muzyki w tle, która daje nam poczucie relaksu i też odprężenia. A przecież o to właśnie w domu chodzi. Warto stworzyć sobie na przykład różne playlisty z utworami, które w zależności od nastroju i też konkretnych czynności, możemy sobie w tych głośnikach puszczać. Kiedy na przykład chcemy poćwiczyć, zrelaksować się po ciężkim dniu w pracy, czy też miło spędzić czas w gronie najbliższych, na przykład podczas weekendowego grilla, muzyka w tej sytuacji będzie niesamowicie pomocna i zapewniam Cię, że stworzy ona atmosferę. Nie potrafię wyobrazić sobie też przytulnego wnętrza bez odpowiedniego oświetlenia. Po pierwsze, kolorystyka. Żadne zimne, niebieskawe czy też trupio-białe światło nie sprawdzi się w domu. Ludzie po prostu źle czują się w takim otoczeniu, które tak naprawdę bardziej przypomina przestrzenie przemysłowe, sale operacyjne czy też biurowe, a nie te mieszkalne. Kolor światła to jedno i oczywiście jest on kluczowy. Super, jeżeli istnieje też możliwość na przykład zmiany kolorystyki naszego oświetlenia oraz jego natężenia, bo wówczas można idealnie ustawić sobie taką barwę oraz temperaturę, jaka się nam podoba. No i przy okazji na przykład różnych imprez pobawić się też kolorami i stworzyć bardzo ciekawy, przyjemny i nastrojowy klimat. Wieczorami zamiast palenia na przykład mocnego oświetlenia górnego, zdecydowanie warto zadbać o nastrojowe i przytłumione światło. Tutaj bardzo fajną alternatywą jest oświetlenie na ściemniaczach, bo wówczas nawet górne światło może być nastrojowe i subtelne. No i oczywiście w zależności od efektu, jaki chcemy uzyskać, albo jaki jest nam akurat potrzebny, dowolnie możemy sobie nim regulować. Oczywiście do tworzenia nastrojowego klimatu świetne będą też różnego rodzaju lampki, które ustawione są w różnych zakątkach naszego domu. Po pierwsze są one ładne, więc stanowią piękną ozdobę we wnętrzu, a po drugie oświetlają tylko fragment przestrzeni, gdzie światło jest miękko i też przyjemnie rozproszone. Lampki to absolutny must have każdego wnętrza. Są pięknym, charakterystycznym dodatkiem, które tworzy idealny klimat i świetnie sprawdzi się w każdej stylistyce. Drewniane dodatki to jeden z moich ulubionych trików, który od razu sprawia, że każde wnętrze zyskuje na przytulności. Niezależnie od tego, w jakim stylu urządzony jest Twój dom, drewniane dodatki i akcesoria zawsze sprawią, że wnętrze będzie wydawać się przytulniejsze. Wystarczy drewniana taca, stół, stolik pomocniczy, półka, która zamontowana jest na ścianie, jakaś lampka, nawet palo santo, które położone jest gdzieś na wierzchu, czy też zwykła figurka, by wizualnie wnętrze to ocieplić. Przecież nie w każdym wnętrzu są drewniane, czy też drewnopodobne podłogi, dlatego właśnie wprowadzenie do przestrzeni drewnianych dodatków i akcesoriów sprawi, że pomieszczenie wyda się dużo przytulniejsze. Poza drewnem trzeba też wspomnieć o różnego rodzaju plecionkach, które tak naprawdę od kilku sezonów są bardzo modne we wnętrzach i też niesamowicie wpływają na ich wizualny odbiór. Te materiały są świetne, są naturalne i powodują, że w bardzo przyjemny i też subtelny sposób przestrzeń się po prostu pięknie zmiękcza. Wystarczy Ci na przykład ratanowy kosz do przechowywania na przykład kocy czy też poduszek, plecione podkładki pod talerze, które są absolutnie genialnym, praktycznym i też estetycznym dodatkiem we wnętrzu, ratanowa taca czy kosz na sztućce, albo też pleciona misa na owoce. Tych dosłownie kilka dodatków ustawionych gdzieś we wnętrzu potrafi bardzo je zmienić i też ocieplić. Co według Ciebie przyczynia się do tego, że wnętrze staje się przytulne? Daj znać w komentarzu pod filmem. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Widzimy się niebawem w kolejnym filmie. Do zobaczenia, cześć!